Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich warsztatów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. W trakcie warsztatów podejrzymy pracę naukowców od kuchni. U drzew rosnących w naszej strefie klimatycznej drewno jest odkładane w postaci pierścieni rocznych, dodatkowo dzielących się jeszcze na powstające wiosną drewno wczesne i tworzone aż do zakończenia wegetacji drewno późne. Drewno wczesne tworzone bywa z materiałów zapasowych zgromadzonych w poprzednim roku. Powinno być więc analizowane oddzielnie. Próbki z żywych drzew najczęściej pobierane są świdrem przyrostowym Presslera. Badając w ten sposób drzewa, można wnioskować o warunkach klimatycznych panujących nawet wiele setek lat temu. Jeżeli użyjemy materiału archeologicznego, możemy takie analizy rozciągać na kilka tysięcy lat. Niektóre pierwiastki wbudowywane w tkanki żywych organizmów tworzą trwałe izotopy. Zauważono, że w przypadku roślin proporcja ciężkich i lekkich izotopów odzwierciedla stan fizjologiczny i pośrednio warunki klimatyczne, w jakich dana roślina rosła. Do takich analiz wykorzystywane są najczęściej izotopy węgla i tlenu. W jądrze węgla znajduje się zazwyczaj 6 protonów i 6 neutronów, czyli jest to węgiel C12. Cięższy węgiel C13 posiada w jądrze 6 protonów i 7 neutronów. Na marginesie można wspomnieć, że jądro wykorzystywanego do datowania węgla C14 jest zbudowane z 6 protonów i 8 neutronów. Jest to jednak izotop nietrwały. Z kolei posiadający zazwyczaj w jądrze 8 protonów i 8 neutronów tlen O16 występuje też w postaci trwałego izotopu O18, zawierającego w jądrze 10 neutronów. Analiza zawartości izotopów odbywa się w spektrometrach masowych, wykorzystujących niewielką różnicę masy izotopów tego samego pierwiastka. Żeby jednak móc przeprowadzić tak zaawansowane analizy, należy najpierw precyzyjnie przypisać dany przyrost do konkretnego roku, a następnie poprawnie podzielić wywiert na przypisane do konkretnych lat próbki. Od dokładności datowania, a potem rozdziału na przyrosty, zależy wiarygodność uzyskanych wyników. Stosowana przez nas technika polega na umieszczaniu, co ważne, bez użycia kleju, w listewce stabilizujących pobranych świdrem przyrostowym Presslera wywiertów. Przyrosty są datowane standardowymi metodami dendrochronologicznymi. Kiedy jesteśmy pewni datowania, warto na próbce skalpelem zaznaczyć np. co 10 lat granice przyrostów, aby podczas skrawania kontrolować poprawność datowania. Wydatowane przyrosty skrawamy skalpelem, rozdzierając drewno wczesne i późne. Jest to czynność wymagająca pewnej wprawy, bowiem zdarza się, że poszczególne przyrosty są bardzo wąskie. Czasem na 1 mm są 2 lub więcej. Całe szczęście najczęściej przyrosty mają po kilka milimetrów. Do uzyskania masy próbki wymaganej do analizy w spektrometrze masowym często trzeba jednak z jednego drzewa pobrać kilka wywiertów. Każdy wywiert rozdzielamy wtedy osobno, aby w przypadku pomyłki nie połączyć drewna z różnych lat. Kiedy jesteśmy pewni, że wszystko zostało zrobione poprawnie, możemy wreszcie przygotować próbki do analiz i przekazać do laboratorium spektrometrii masowej.